Wawel, symbol Polski, miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym, kulturowym i duchowym. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd właściwie wzięła się nazwa tego miejsca? Wzgórze to było już zamieszkane już od paleolitu, czyli około, uważajcie, 100 000 lat temu, a dogodne położenie nad Wisłą sprawiło, że od najdawniejszych czasów przyciągało tu ludzi. W czasach plemion słowiańskich stało się miejscem kultu religijnego, a później oczywiście siedzibą władców Polski. Jednak zanim Wawel stał się stolicą naszego państwa, miejsce to miało już swoją unikalną nazwę. Zacznijmy naszą opowieść zatem od samego początku. Skąd wzięła się nazwa Wawel? Pierwsza pisemna wzmianka o nazwie tego miejsca pojawia się dopiero tak późno jak w XIII lub XIV wieku w Kronice Wielkopolskiej, gdzie jej autor używa określenia Wąwel. Tutaj napotykamy pierwszą z teorii, która zakłada, że słowo to pochodzi od starosłowiańskiego określenia na suche wzniesienie otoczone podmokłymi terenami, które idealnie pasowałoby do charakterystyki geograficznej współczesnego Wawelu. Z kolei następna hipoteza sugeruje nam, że nazwa mogła się wywodzić od wąwozu, czyli od pierwszego członu wa i podmokłych łąk, czyli drugiego członu tego wyrazu wel, co razem składa się Wawel. Ale tak naprawdę dopiero w późniejszych wiekach przyjęło się łacińskie tłumaczenie ze słowa Wawelus, które dzisiaj brzmi jak jego współczesna nazwa Wawel. Mieliśmy tutaj jeszcze do czynienia z jedną z hipotez, ponieważ lokalna ludność, a zwłaszcza górska, odnosiła nazwę Wąwel po prostu do góry, która spija wodę, ale z kolei było to tak bardzo wątłe tłumaczenie, iż bardzo szybko upadło. Wróćmy jednak do samej góry, czyli naturalnej twierdzy nad Wisłą, bo przed wiekami Wawel był miejscem bardzo trudno dostępnym, stromo wznoszącym się ponad bagniste doliny Wisły. Dawne źródła sugerują nam, że południowa strona wzgórza dzisiaj w praktyce prawie całkowicie zniwelowana i również obmurowana była szczególnie stroma i jednocześnie niebezpieczna. To właśnie tam znajdował się kluczowy fragment pierwotnego grodu, a liczne przebudowy na przestrzeni wielu wieków zatarły jednak wiele śladów dawnego ukształtowania terenu. Pod względem archeologicznym wzgórze wawelskie, sam jego szczyt obejmuje około 4 hektarów, co czyniło je idealnym miejscem na wczesnośredniowieczny gród obronny, a niektórzy sugerują, że Wawel mógł być zamieszkiwany już przez Celtów lub nawet inne ludy czy też kultury, które osiadły w tej części Europy przed przybyciem samych Słowian, czy też ich już pierwotnej obecności. Natomiast to, co mnie osobiście fascynuje najbardziej, to Gród Wiślan. Czy faktycznie tutaj się znajdował, był stolicą tego plemienia, czy po prostu jest to raczej mityczna osada wraz z legendami jej towarzyszącymi? Czyli mam tutaj na myśli legendarnego założyciela Krakowa, symbolicznego kraka, ale nie jest to temat dzisiejszego odcinka. Wracając do samego grodu, jedną z największych zagadek pozostaje jego istnienie, które opisał nam już sam święty Metody, wspominając o silnym władcy siedzącym w Wiślech. Współczesne badania archeologiczne sugerują, że choć wzgórze było zamieszkiwane tak dawno jak od VII wieku do wieku X, to jednak brakuje nam jednoznacznych dowodów na to, by znajdowała się tam rozbudowana rezydencja jakiegokolwiek księcia. A nieliczne fragmenty drewnianych konstrukcji pochodzących właśnie z tego przedziału czasowego nie dają nam całkowitej pewności, że był to gród tak potężny, jak głoszą legendy. Jeszcze w poprzednim wieku wszystko próbowano rozstrzygać w podstawie odnalezionej tutaj ceramiki, a dzisiaj już doskonale chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że osądy wydawane na takiej podstawie są bardziej graniem w loterię i zgadywaniem, aniżeli stwierdzeniem
historycznych, realnych faktów. I co paradoksalne, postępy w nauce wcale nie przybliżyły nas do odpowiedzi na temat tego wzgórza. A to z racji tego, iż pomimo bardzo precyzyjnych, już dzisiaj dostępnych metod badawczych i wykonanych tutaj badaniach, okazało się, że odnalezione relikty są tak naprawdę z epok późniejszych, a nie z IX czy VIII wieku. Na wzgórzu powstały liczne budowle wykorzystujące fragmenty starszych konstrukcji, a to sprawia, że relikty pierwotnego grodu mogą kryć się pod fundamentami późniejszych budowli, takich jak choćby katedra wawelska. Tutaj pragnę jeszcze raz zwrócić Waszą uwagę na szczególnie ciekawy przypadek, jakim jest tajemnicza rotunda o roboczej nazwie B i o zagadkowym grobie odkrytym jeszcze w latach 60. XX wieku, którego historia nadal pozostaje niejasna i nierozstrzygnięta. I co ciekawe, podczas badań archeologicznych znaleziono tam szczątki osoby o wydłużonej czaszce. Być może była to przedstawicielka ludów koczowniczych, a być może nawet wikingów. To znalezisko tylko pogłębia tajemniczość tego miejsca, który łączy w sobie naprawdę przeróżne wpływy kulturowe, zlepiając je na Wawelu być może w jedną całość historyczną. I również nie możemy zapomnieć o kopcach krakowskich, czyli kopcu Kraka, kopcu Wandy i innych już niestety dzisiaj nieistniejących, gdzie źródła ich powstania nadal są ogromną tajemnicą, bo być może ich autorami są Celtowie, czy może nawet inna kultura, ponieważ kopce te są ewenementem na skalę całego naszego kraju. Nie sposób też ominąć opowieści o smoku i kraku. Choć oczywiście są to przede wszystkim legendy, to niektórzy badacze sugerują, że mogą one mieć oparcie w faktycznych kiedyś wydarzeniach, bo Krak być może był realnym władcą, który kiedyś zjednoczył plemiona zamieszkujące tereny południowej Polski, a mit o smoku mógł być symbolicznym opisem walki z siłami natury lub innym groźnym przeciwnikiem, czyli tak zwanym państwem wielkomorawskim. To jeszcze jednak nie wszystko. Czakram wawelski, magiczne miejsce mocy czy legenda z poprzedniego wieku. Początki tej opowieści sięgają roku 1914, gdy podczas badań archeologicznych odnaleziono tutaj relikty dawnej bazyliki, a w prasie przedstawiono sensacyjne wiadomości, jakoby było to miejsce pogańskiego kultu. Z drugiej strony, chociaż takich dowodów nigdy na to nie odnaleziono, teza ta stała się zaczątkiem wielkiej opowieści o tajemniczym kamieniu mocy. Z kolei później, w latach 30. XX wieku, w jednym z czasopism pojawił się artykuł, w którym Wawel nazwano jednym z 7 lotosów Ziemi, czyli miejsc o szczególnej energii. Oczywiście nie ma żadnych dowodów archeologicznych ani też historycznych potwierdzających istnienie na Wawelu cudownego kamienia mocy czy też miejsca o szczególnej pozytywnej energii. Ale na początku XXI wieku dyrekcja Zamku Królewskiego na Wawelu uczyniła bardzo wiele, aby poddać w wątpliwość istnienie tej legendy, stosując na to różne wytłumaczenia, a jednym z nich było niejako poddawanie w wątpliwość wiary rzymskokatolickiej. O ile argumentacja ta wydaje się zasadna, to czy druga strona tego medalu nie skrywa czegoś innego, bo przecież cały czas poszukujemy i nie znamy faktycznego pogańskiego miejsca kultu na Wawelu, o którym była mowa na początku XX wieku. Rodzi się pytanie, czy pod fundamentami katedry wawelskiej kryją się dowody na istnienie grodu Wiślan? Czy pierwsze osadnictwo sięga czasów Celtów? Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a wzgórze wawelskie wciąż czeka na odkrycie wszystkich swoich niejasnych tajemnic. Gdzie jednak w mrokach przeszłości podziała się oryginalna nazwa Wąwel? Dzisiaj nikt już prawie o tej nazwie nie pamięta, bo
Większość z Was z pewnością kojarzy Wawel z Krakowem. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, iż osada ta rozwinęła się w średniowieczu w stolicę Polski z racji tego, że miasto to założono i rozbudowano właśnie na wzgórzu wawelskim oraz w jego najbliższej okolicy, stąd zapewne zaczęto go po prostu nazywać Krakowem. I w tych dawnych czasach, w średniowieczu, wraz z rozwijającym się okołem, wszystko zamieniło się z powierzchni 4 hektarów do prawie 20. I wraz z upływem mijającego czasu nazwy te zaczęły być tożsame i zlewać się w jedno, a Kraków przejął dominującą rolę. Kraków przejmuje dominującą rolę, a w tym momencie teraz ja oddaję Wam główną rolę. Mam tu na myśli komentarze, które możecie zamieszczać pod filmem, wyrażając swoje zdanie na temat naszego Wawelu. Oczywiście też przy tej okazji nowych widzów zapraszam serdecznie do subskrypcji. Pamiętajcie o dzwoneczkach, aby otrzymywać powiadomienia właśnie z tego kanału. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia.